Cześć! Dziś chciałabym Ci pokazać, jak wysłać mailing porzucony koszyk. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie do Quarticonu chęci wykorzystania logiki porzucony koszyk w mailingu, tak aby zespół deweloperski mógł przygotować i wdrożyć funkcjonalność pozwalającą zbierać informacje o porzuconych koszykach ze strony. Po potwierdzeniu, że funkcjonalność jest już zaimplementowana, możemy przejść do tworzenia grupy docelowej porzucony koszyk w panelu. Przechodzimy do zakładki grupy. Widzimy tu listę dostępnych dla nas grup. Możemy sprawdzić, czy mamy już utworzoną grupę docelową. Jeśli nie, konfigurujemy ją samodzielnie. Klikamy Dodaj nową grupę. Wybieramy sposób przypisania użytkownika do grupy. W naszym przypadku wybieramy opcję Zdarzenia użytkownika. Jako pierwszy wskazujemy warunek, który musi zostać spełniony, aby użytkownik został przypisany do grupy. Będzie to dodanie produktu do koszyka. Wpisujemy nazwę zdarzenia. Zatwierdzamy poprzez kliknięcie Dodaj zdarzenie. Jako warunki wykluczające podajemy dokonanie transakcji i usunięcie produktów z koszyka przez użytkownika. Dodanie warunków potwierdzamy klikając za każdym razem Dodaj zdarzenie. Następnie uzupełniamy minimalną ilość zdarzeń, jaka musi wystąpić do spełnienia warunku. W obu tych przypadkach będzie to 1. Wpisujemy czas, w jakim powinno dojść do zdarzenia. U nas maksymalny czas, czyli 43 200 minut i ewentualne opóźnienie, w naszym przypadku 0. W kolejnym kroku nadajemy nazwę naszej grupie. Porzucony koszyk. Wpisujemy czas przypisania do danej grupy wyrażony w minutach. Należy pamiętać, że czas przypisania do grupy nie powinien być krótszy niż czas wysyłki ostatniego maila z kampanii. Na przykład, jeśli chcemy wysłać 2 maile, pierwszy po godzinie, a drugi po 10 godzinach, należy wpisać czas minimalny 10 godzin, czyli 600 minut. Po wpisaniu nazwy i czasu zapisujemy grupę. Jest ona teraz widoczna na liście wszystkich naszych grup w tym miejscu. Po utworzeniu grupy możemy przejść do stworzenia szablonów mailingowych. Przechodzimy do zakładki Mailing, a następnie wybieramy szablony. Ja mam już utworzone 2 szablony, które widnieją na liście pod nazwą Porzucony koszyk i Porzucony koszyk 2. Teraz sprawdzę tylko, czy wybrana została dla nich odpowiednia logika. Otwieram pierwszy szablon, zaznaczam ramkę rekomendacji i sprawdzam, jaka logika jest wybrana. Jest to porzucony koszyk. Wracam do szablonów. Otwieram drugi z przygotowanych wcześniej wzorów. Powtarzam czynności związane ze sprawdzaniem. Tu również wszystko się zgadza. Jeśli mamy utworzoną grupę i 2 szablony mailingowe dla porzuconego koszyka, możemy przejść do tworzenia kampanii mailingowej. Dalej w zakładce Mailing wybieramy kampanię, klikamy przycisk Stwórz kampanię. Najpierw wybieramy grupę odbiorców. Jest to zdefiniowana przez nas wcześniej grupa Porzucony koszyk. Wybieramy ją z listy i klikamy Dalej. Następnie dodajemy w zakładce Sekwencje szablony mailingowe. Jeśli chcemy wysłać więcej niż 1 mail w ramach danej kampanii, dodajemy po prostu kolejne szablony mailingowe. Dla nas będą to przygotowane wcześniej szablony. Porzucony koszyk. I Porzucony koszyk 2. Należy jeszcze ustawić czas wysyłki poszczególnych maili. Warto pamiętać, że czas wysyłki maili w ramach jednej kampanii liczony jest łącznie dla wszystkich sekwencji.
Jeśli pierwszy mail ma zostać wysłany po godzinie, a drugi po 6 godzinach, to w pierwszej sekwencji ustawiamy czas 1 godziny, a w drugiej 5 godzin. Jeśli pierwszy mail ma zostać wysłany po 2 godzinach, a drugi po 10, to w pierwszej sekwencji ustawiamy czas 2 godzin, a w drugiej 8 godzin. W naszym przypadku ustawiamy godzinę, 9 godzin. Po ustawieniu czasów przechodzimy dalej. W kolejnej zakładce ustawiamy nazwę kampanii i jej pozostałe parametry. Jako e-mail odpowiedź do e-mail nadawcy wpisujemy konkretny adres mailowy, który pojawi się w skrzynkach odbiorców. Podobnie nazwa nadawcy. To, co zostanie wpisane w to pole, będzie widniało w skrzynkach odbiorców jako nadawca naszej wiadomości. Jeśli uzupełniliśmy wszystkie dane, przechodzimy dalej. Teraz widzimy już podsumowanie. Sprawdzamy poprawność wszystkich danych. Jeśli wszystko się zgadza, klikamy Zakończ i tym samym zapisujemy kampanię mailingową. Nowo utworzona kampania jest teraz widoczna w raporcie w zakładce Mailing. W tym miejscu jest ona jeszcze nieaktywna. Należy ją aktywować poprzez kliknięcie w czerwone kółeczko i przycisk Aktywuj.